Witajcie w nowym odcinku. Tradycyjnie mała rundka po targu Staroci, a po tym już oczywiście pokazuję, co udało mi się zdobyć, więc zaczynamy. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Zaczynamy. Wcześniej jesteśmy, bo się dopiero sprzedający rozkładają. Wanda to za Niemca wyjść nie chciała, tak? Ale tu jest, zobacz, Unitra Grundig. Wczoraj byłem na motobazach. Patrzcie, Ira na takiej kasecie. Peter Gabriel. Ktoś z domu swoją kolekcję wyniósł, co nagrywał. Szpulki. Dziesiątki. A zawsze. Ale niski numer. Nie niski, 86. Myślałem, że niższy. Idę dalej. O, Exodus znalazłam. Na singlu. Pani. Ja nie zbieram singli, ale nieraz można coś ciekawego trafić. Nie? Laskotek na płotek. Ha! Jingle bells. A pszczółka moja. Zobaczymy, czy to jest w ogóle. Nie jest gracz. Książki są tam pod lodówką. Festiwal Opole. Można zostać słynnym youtuberem i od razu zespół założyć. Nawet 30 nie dostanie, nawet... Ale silniki są gotowe, przywożą z nich. A no to można. Za 300 wypadków. Oczywiście, zgadza się. Bo jak coś by się... Powiedz pan, co mają. Dobry. Trzeba tam... Ale nie, no jak można pan? Zabili to, no może by się zmieściła. Zaraz to będziemy przeglądać. Może coś trafimy. Więcej entuzjazmu, naprawdę.
Co znaleźliście? Patrzymy na tą karawkę. Tę kulę. Bongo. No jak bongo, no. Trochę. Tylko nie ma niestety, jest do nalewania ewidentnie. Uchwyt. Zresztą ta obok też ciekawa. To militarka dzisiaj. Zobaczcie widzowie, jaki stojak na winyle. Ile sztuk się mieści? 3 dychy pan chce za taki stojak. Trzeba pierdzielić tego. Nie, to nie jest rdzewia, to jest materiał naciągnięty na to. Materiał. Normalnie pręty. O Boże, rzeczywiście. Rzeczywiście. 50 płyt wchodzi. Myślałem, że to jest rdzewia. Czuć, że czerwiec i gdzieś kiełbachę. No, ktoś robi grilla. No, ktoś robi grilla. Szukamy grilla. Co znalazłaś? Patrz, tu jest fajny ingersel. Na chodzie jeszcze jest. No, pokaż go. Widzą. No ile? 25 zyli. Wiesz. Już szybka jest pęknięta, ciężko będzie taką zdobyć. A, okej. Jest jeszcze jakiś cetner. Ale masz, Wiktor, zabawki. Patrzcie, co znaleźliśmy. Dwie są takie, no. Dwie są, no. Ciekawe, ile kosztują. Ciekawe, co to jeszcze jest ciekawe. A ja przeglądam płyty. Pominęliście płyty, ale... Zostawiliśmy je dla ciebie. Tak, dla mnie. Tu pachną to jakie krzesełka ładne. Patrz, PRL. Co tu jest? Jakieś niemieckie. A, to już wiem. To są te płyty z naklejkami. One są bardzo drogie u tego pana. To już kiedyś go trafiłem gdzieś, wiesz? A ja chyba kojarzę go z giełdy rzeczy dawnych. No, tu jest drogo. Sezon w wakacje na targi Staroci już został zakończony. Idzie jesień. No mam nadzieję, że tej jesieni będzie dobra pogoda, żeby jak najdłużej móc jeździć i nagrywać dla Was. A jak nie, no to będziemy kombinować. Moi drodzy, oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i tradycyjnie dajcie znać w komentarzu, którą z tych płyt, które Wam za chwilę pokażę, Wy uważacie za najbardziej wartościową, którą byście chcieli w swojej kolekcji, a która według Was nie jest dobra. Więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, 76 rok i fenomenalny soul, Curtis Mayfield. Moi drodzy, płyta jeszcze tak zafoliowana, generalnie mało grana. Ciekawostka to jest taka, że to jest 7. album tego artysty i zawiera hicior, ogromny hicior Only You Baby. To był taki duży hit radiowy, no w 76 na pewno, ale później też ten utwór sobie całkiem nieźle radził jeszcze w stacjach radiowych w Stanach i nie tylko w Stanach. 76 rok, no w Stanach już zaczyna się era disco, a tutaj klasyczny, fantastyczny soul w wykonaniu właśnie Curtisa. I ciekawostka, moi drodzy, żeby płyta Curtisa była wartościowa dla kolekcjonerów i żeby też w związku z tym jej wartość na rynku była znacząca, ona powinna być wydana z Carlton Records. No i zobaczymy, jak jest w tym przypadku. Carlton Records zgadza się i uwaga, żeby dopełnić formalności, jest to 76 rok, jak wspominałem, i tak zwany first press amerykański, pierwsze tłoczenie, pierwsze bicie amerykańskie, więc wartość kolekcjonerska na pewno tej płyty jest duża. Ja nie sprawdzałem, ja ją kupiłem przypadkowo, jak widzieliście na materiale, takie morze kartonów u Jacka, którego serdecznie pozdrawiam od płyt, z płytami winylowymi, no to właśnie między innymi tą płytę tam wygrzebałem. Tam zazwyczaj są wydania niemieckie lub holenderskie, a tutaj się trafił prawdziwy rodzynek w wydaniu amerykańskim, więc tym bardziej się cieszę. I tak samo jeszcze w tym samym miejscu drugą płytę Curtisa, Back
to the World, to już jest 73 rok, moi drodzy, na gatefoldzie. I to jest tłoczenie też amerykańskie, jak mi się wydaje, dobrze. Zaraz sprawdzimy. Taka ładna koperta jeszcze Wam pokażę. No i też Carlton Records. Trochę inna już logówka. To jest wcześniejsza płyta niż ta, którą wcześniej widzieliście, ale tak, Avenue New York, printed in USA. Więc też First Press amerykański. To jest dość taka polityczna płyta. Ona dotyczy m.in. powrotów amerykańskich żołnierzy z wojny w Wietnamie, więc jest trochę taka smutna. Opowiada o ich losach, więc tu jest taki smutny soul bardziej, mniej wesoły. No cóż, ale o, nawet jest dziurka, czyli była gdzieś z promocji. No, dziś już ma dużą wartość, a kiedyś, tak jak widzicie, jest nacięcie, jest dziurka, czyli była gdzieś zwracana, przeceniana. Kolejna rzecz to, moi drodzy, artysta, którego polecił mi mój widz, którego tam spotkałem, Tomek. Dzięki Tomkowi mam tą płytę, ale to już za chwilę. Płyta, obok której pewnie bym przeszedł, nie zauważył, ale Tomek, wytrawny kolekcjoner, wytrawne oko do poszukiwania płyt winylowych, mówi: to bierz, bo ja to mam. Bardzo rzadki temacik. Moi drodzy, 83 rok i Andrzej Karczarek. Nurt poezji śpiewanej, takiej krainy łagodności, którą tworzyło też Stare Dobre Małżeństwo, czy Elżbieta Adamiak. Ta płyta ukazała się tylko jedyny raz właśnie w 83 roku na płycie winylowej. Później była reedycja. I ona już podobno też jest przez kolekcjonerów poszukiwana. Płyta w absolutnie fenomenalnym stanie. Nawet ta okładka jest zachowana fantastycznie. Więc taka płyta, której się po prostu chyba często nie gra, albo trafiła do domu, w którym taka muzyka nie była ceniona. Ona jest do umycia jeszcze, bo ma jakieś plamki. Ale to jest wszystko do zrobienia. I tutaj jeszcze jest taki dodatkowo zachowany insercik, czyli ta płyta jest kompletna z tekstami. No te inserciki, plakaty, wszyscy, którzy kolekcjonują szczególnie polskie płyty, no to sami wiedzą i zwracają uwagę, że to jest chyba najtrudniejsza rzecz dzisiaj do zdobycia, bo tak jak płytę zespołu X można zdobyć dość łatwo na rynku, ale jak na przykład był jakiś insert albo plakat, no to już graniczy z cudem, tak można powiedzieć, no albo z większym poszukiwaniem. Więc tym bardziej cieszy, że ta płytka jest kompletna. No, żebym teraz nie zniszczył, nie wchodzi. Dobra, zostawimy to, za chwilę sobie z tym poradzę, bo nie ma co przedłużać. Kolejna rzecz, i to jest płyta, którą kupiłem w ogóle za dychę, w świetnym stanie. To w ogóle się nie zastanawiałem. Perfect Life, część 3. Nie miałem pytań. Tutaj rzecz, o której nie wiem, co o tym powiedzieć, ale jest. W kolekcji, gdzie się podziały tamte prywatki, Wojciech Gąsowski, znany chociażby z zespołu Test. Z tego co dobrze pamiętam, to chyba ulubiony artysta byłej pani prezydentowej Kwaśniewskiej pani. Nie pamiętam, jak miała na imię. Po prostu średnio mnie polityka interesuje. Co jeszcze? Moi drodzy, to jest też rzadki temat. I to jest płyta, za którą zapłaciłem 100, czyli najdroższa z tego wyjazdu. 90 rok i Lady Punk. Zawsze tam, gdzie ty, wydanie ZPR Records. No te płyty z lat 90. dosyć, że są już rzadkie. To są też coraz droższe. I taka ciekawostka, zdjęcie na okładce autorstwa Lidii Popiel, czyli partnerki Bogusława Lindy, znanej pani fotograf. I tutaj też w tych kartonach za 5 dych wyszarpałem Appetite for Destruction Gunsów z tą okładką jeszcze nieocenzurowaną. To jest pierwsze wydanie, 87 rok, niemieckie. W bardzo dobrym stanie płyta. Za kwotę 50 zł, no to się nawet nie zastanawiałem. Kto śledzi mój kanał dłużej, no to wie, że akurat ten album zbieram w różnych wydaniach. Mam już kilkanaście sztuk.
z różnych państw. To jest dublecik, no ale warto mieć. To jest kapitalna płyta jak dla mnie. Oczywiście teraz, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentowaniu, o tym już mówiłem wcześniej, ale przypominam. I także, uwaga, już wraca audycja na stałe, bo była przerwa wakacyjna. Teraz już w każdy wtorek Radio Bemowo. Jak ktoś chce zaprezentować swoje płyty, zapraszam. Chce porozmawiać o muzyce, zapraszam jako gościa. Zawsze drzwi mojej audycji są dla Was otwarte. A jak są ogłoszenia, no to jeszcze jedno ogłoszenie. 6 września, Święto ulicy Niecałej, chwila dla winyla, ja tam będę, spotkajmy się. Jak ktoś nie ma daleko do Kalisza, to zapraszam. Więcej informacji na pewno znajdziecie na fanpage'u Święto ulicy Niecałej. Więc sprawdzajcie, na pewno tam będzie Wasz jeden z ulubionych bohaterów moich odcinków, czyli Wojtek z małego sklepu audio z Kalisza, będzie wystawiał swoje sprzęty audio. Więc mam nadzieję, że to, co widzieliście na odcinkach, co było jeszcze nie naprawione, takie sterty tam u niego stały na zapleczu, no to teraz pewnie Wojtek się spiął i wszystko ponaprawiał, albo w dużej części naprawił, przyserwisował, żeby zaprezentować to właśnie na tym evencie. No więc ja tam się pojawiam. I teraz, moi drodzy, jak nie zbieram epek, singli, tak jak widzieliście na tym materiale, było pudełko singli, w którym postanowiłem trochę dłużej postać i poszukać czegoś ciekawego. No i kurczę, coś trafiłem. Niebywała rzecz. Wiecie, że lubię soundtrack i muzykę filmową, zbieram takie wydawnictwa, ale o takiej płycie nie wiedziałem, że wyszła epka z 4 utworami z filmu Małżeństwo z rozsądku Stanisława Barei. Muzyka pod kierownictwem Matuszkiewicza Jerzego, a teksty Agnieszki Osieckiej. No i między innymi śpiewają aktorka grająca w tym filmie, czyli Elżbieta Czyżewska, Daniel Olbryski, Bogdan Łazuka. I teraz taka niespodzianka, no nie spodziewałem się. Polskie nagrania Muza, numer 0417. Rewelacja, tak? Ja nie sądziłem, że kiedykolwiek wyszła muzyka z filmów Barei na winylu, a tutaj taka niespodzianka. Zresztą fajna też jest historia z właśnie Elżbietą Czyżewską. Fajna, z jednej strony smutna, bo ona była ofiarą PRL-u, musiała z naszego kraju wyjechać i osiadła w Ameryce. Grała tam między innymi w teatrach broadwayowskich i w jednym ze spektakli zobaczyła ją wówczas młoda Meryl Streep. No i tak zafascynowała się warsztatem aktorskim właśnie pani Elżbiety Czyżewskiej, że poprosiła ją o lekcję aktorstwa. Ta się oczywiście zgodziła i przygotowywała ją do roli w filmie Wybór Zofii, za który właśnie za rolę aktorską Meryl Streep otrzymała Oscara. No więc między innymi uczyła ją takiego wschodniego akcentu. No więc niesamowita historia, niesamowita płyta. Tak jak wspominałem na początku, piszcie w komentarzach, co z tego towaru, który Wam przed chwilą pokazałem, winylowego, byście chętnie przytulili do swojej kolekcji, a czego nie. Więc czekam na Wasze komentarze i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!